Niemal każdy maratończyk i góral to przeżył. Ten moment na trasie, gdy pojawia się ściana, energii brak, a do mety jeszcze daleko. Dziś pokażę Wam, jak nauczyłem się minimalizować takie kryzysy dzięki odpowiedniemu przygotowaniu żywieniowemu. W tym odcinku zdradzę Wam kulisy mojego żywienia przed zawodami górskimi i trailowymi. Pokażę dokładnie, co jem przez ostatnie dni przed startem, jak ładuję węglowodany i co piję na trasie. To wiedza, którą zdobyłem metodą prób i błędów i która pozwala mi się skupić na biegu zamiast na odczuciu tej straty energii. Sam nie jestem oczywiście wolny od błędów, ale to właśnie na nich nauczyłem się najlepiej. Jeśli chcesz poznać sprawdzone sposoby na to, by Twój kolejny start był lepszy, zostań ze mną do końca. Zanim przejdę do konkretów, chcę Wam przedstawić najważniejsze założenia mojej diety okołostartowej. Kluczowe jest ładowanie węglowodanami. W ciągu ostatnich 2 dni przed zawodami dostarczam około 500 do 600 gramów węgli dziennie. Moja dieta wtedy ma następujący rozkład makroskładników. 70 do 70% to są węglowodany, 15 do 20% białko, a 10% tłuszcze. Oczywiście nie jest to dieta, którą zdrowo jest utrzymywać przez cały czas, szczególnie jeśli jesteście wrażliwi jelitowo. Ładowanie warto również przetestować wcześniej i zwrócić uwagę na to, czy nie pojawiają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Nie warto również ładować węgli w sumie przed krótkimi zawodami. Zalecałbym stosowanie tego protokołu dopiero w momencie, w którym czekają Was zawody od 2 godzin wzwyż. Co bardzo istotne, w tym okresie świadomie ograniczam spożycie błonnika. Dlaczego? To proste. Chcę zmniejszyć obciążenie jelit i zminimalizować ryzyko ich podrażnienia podczas biegu. Wiemy przecież, że problemy żołądkowe potrafią zepsuć nawet najlepiej przygotowanego biegacza i najlepiej przygotowany start, o czym ja nieraz przekonałem się w tym sezonie. Natomiast o tym, dlaczego tak było, o SIBO i jego leczeniu, a także objawach porozmawiamy w innym odcinku. Pamiętam też w te dni o odpowiednim nawodnieniu. Minimum 3 litry dziennie to taka podstawa. W tym sezonie moim partnerem żywienia specjalnego było Penko Polska. Jak zobaczycie, te produkty pojawiały się głównie w moim planie żywieniowym podczas startu, ale także w dniach okołostartowych. Pokażę Wam teraz szczegółowe menu z dnia poprzedzającego zawody. Ładowanie zaczynam już dzień wcześniej, natomiast są one dosyć podobne. Na ekranie pojawią się przepisy. Wszystkie posiłki są lekkostrawne, ale bardzo bogate w węglowodany. Zaczynamy. Na śniadanie jem zazwyczaj jaglankę bananową z malinami. Jest to mój sprawdzony sposób na to, aby czuć się lekko, móc wyjść później od razu na trening i czerpać też właśnie z takiego posiłku dosyć dużo energii. Tych posiłków zazwyczaj mam właśnie 5, o czym jeszcze nie powiedziałem, w ciągu danego dnia i one zazwyczaj przygotowują się naprawdę bardzo szybko i są z prostych składników. Taki posiłek często też wykorzystuję ogólnie w sezonie, w momencie, w którym startuję, po to, aby zyskać nieco lżejszy żołądek przed na przykład ciężkimi treningami. Po takim treningu zazwyczaj dostarczam sobie koktajl potreningowy. Tutaj akurat w tym planie żywieniowym był to koktajl truskawkowy z płatkami jaglanymi. Po treningu, szczególnie jeżeli jesteśmy ten dzień przed startem, rzeczywiście warto wrzucić sobie trochę więcej tych węgli, aby powodować akumulację glikogenu, ale jednocześnie, aby spowodować też jak najszybszą regenerację powysiłkową. Także koktajle sprawiają się tutaj świetnie, ponieważ można je wziąć do samochodu, można je wziąć do pracy, można je wziąć właściwie wszędzie i bardzo szybko taką energię sobie podać. Na obiad zazwyczaj jem duszoną pierś z kurczaka z warzywami i ryżem. Tutaj ważne, że warzywa są raczej albo podgotowane, albo zrobione na parze w taki sposób, aby jak najbardziej zminimalizować ilość tych surowych warzyw. Nie zdarzyło mi się, abym ani razu doświadczył jakichś większych dolegliwości żołądkowo-jelitowych po takim właśnie obiedzie, ze względu na to, że jak widzicie, nie ma tutaj zbyt dużo tłuszczu, nie ma tutaj zbyt dużo błonnika, dzięki czemu taki uduszony posiłek jest świetnym wyborem na dzień przed startem i jednocześnie dostarcza bardzo fajne makroskładniki. W trakcie takiego dnia przedstartowego bardzo często budzi się już też taki trochę większy głód, dlatego często pojawia się przekąska. Tutaj akurat były to tosty z masłem migdałowym i dżemem. Po innym rodzaju masła orzechowego często miewałem jednak pewne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Czułem taką ciężkość. Natomiast po maśle migdałowym, które zawiera trochę mniej FODMAP-ów, byłem w stanie trenować, nawet wyjść tego dnia jeszcze na jednostkę dodatkową, jeżeli musiałem robić trening po południu przed startem i nie odczuwać żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Na ostatnią kolację jem makaron z sosem pomidorowym i parmezanem. Tutaj już mega prosto, stawiamy na bardzo dużą prostotę.
Jest to, szczerze Wam powiem, jeden z moich ulubionych jednocześnie posiłków. Makaron po prostu, passata pomidorowa, parmezan, proste przyprawy, bazylia i oregano i to wrzucamy na ruszt dzień przed startem. Jeżeli potrzebujemy, jeżeli czuję się głodny, oczywiście troszeczkę więcej sobie spożywam tego makaronu i dodatkowo jeszcze przez cały dzień, przez całe te dni popijam napój izotoniczny, w tym wypadku był to Penco Energy Drink, 500 do 1000 ml dziennie. W takim napoju, jeżeli wypijam litr dziennie, mamy dodatkowe 227 około kilokalorii, jeżeli dobrze pamiętam, więc są to dodatkowe węgle. Zanim przejdziemy do następnej sekcji, ten materiał powstaje dzięki wsparciu patronów. To dzięki nim mogę dbać o coraz wyższą jakość moich produkcji oraz o zaplecze merytoryczne. Jeśli chcesz czerpać jeszcze więcej z mojej wiedzy, rozważ proszę wsparcie mnie na Patronite. Za wszelką pomoc serdeczne dzięki. Teraz przechodzimy do kluczowego momentu, dnia zawodów. Tutaj każdy element jest już dokładnie zaplanowany i zawsze powtarzalny w taki sam sposób. Ten protokół sprawdziłem już wielokrotnie, nawet zanim jeszcze zacząłem współpracę z dietetykiem. Na śniadanie, czyli 2-3 godziny przed startem, jem 2 bułki białe z dżemem lub tosty. Celowo wybieram produkty ubogie w błonnik, dążę do dostarczenia tak około 100-150 gramów węgli. Piję dodatkowo podwójne espresso. Takie dostarczenie kofeiny pozwala mi również przyspieszyć nieco wypróżnienie, co też dla części osób jest takim efektem kawy, którego oczekują przed startem. Do śniadania i też po śniadaniu, w momencie aż do startu, popijam sobie mniej więcej pół litra Penco Energy Drink, który dostarcza mi 27 gramów węglowodanów, niezbędne elektrolity oraz oczywiście nawodnienie. Na 15 minut przed samym startem podaję sobie jeszcze jeden żel. W tym wypadku był to Penco Energy Gel Long Trail z kofeiną. Tu dodatkowe 27 gramów węglowodanów i ostatnia dawka kofeiny, która później przydaje się na początku wysiłku. W trakcie biegu natomiast już po starcie skupiam się przede wszystkim na regularnym dostarczaniu energii i nawodnieniu. Mój cel to zazwyczaj 80 do 100 gramów węglowodanów na godzinę oraz minimum 500 ml płynów na godzinę. Co ważne, ta wartość wzrasta wraz z wyższą temperaturą. Tutaj głównie korzystałem z Penco Energy Drink, a jeżeli chodzi o żele, wykorzystywałem Penco Energy Gel Long Trail. Kupowałem raczej je w formie tubek, ale sam przeciskam często żele do takiego 150 ml flaska, rozrabiam je nieco jeszcze z wodą. Dzięki temu mam możliwość szybszego sięgnięcia po tą energię. Moja strategia zakłada spożywanie porcji 20-25 gramów węglowodanów co 20 minut, popijając je około 150 ml płynów, czyli w tym przypadku izotonikiem. Dzięki temu nie obciążałem bardzo mocno jelit jednorazowo, lecz podawałem małe porcje. W drugiej połowie moich biegów, niezależnie od tego, czy trwały one 2 godziny czy 4 godziny, zaczynałem spożywać żele z kofeiną. Tutaj dostarczałem 50 mg kofeiny w jednym żelu Penco Energy Gel Long Trail. Łącznie tej kofeiny zazwyczaj było tak do 150, nawet 200 czasami miligramów. W tym sezonie, zanim pojawiły się większe problemy związane z moim SIBO, byłem w stanie dostarczyć nawet 110 gramów węglowodanów na godzinę ze wszystkich źródeł, bez dolegliwości żołądkowo-jelitowej. Po zakończeniu startu moim największym celem było uzupełnianie płynów. W zależności od czasu trwania biegu, temperatury oraz stopnia wcześniejszego nawodnienia, po zawodach wypijałem od 500 ml do aż 2 litrów Penco Restart Drink, który dostarcza mi też innych potrzebnych do regeneracji substratów energetycznych. I tak wygląda moje pełne menu okołostartowe. Oczywiście teraz zmieni się ono ze względu na leczenie SIBO oraz Helicobaktera. Dietę będę musiał dostosować tak, by nie ryzykować nawrotu dolegliwości, ale jednocześnie zadbać o odpowiedni poziom energii. Pamiętajcie też, że to, co sprawdza się u mnie, nie musi działać u Was. Każdy organizm jest inny. Testujcie różne rozwiązania na treningu, a nigdy nie eksperymentujcie w dniu zawodu. Jeśli podobał się Wam ten materiał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wy żywicie się przed zawodami. Do zobaczenia na szlakach i na zawodach.